Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żarpażur. Planujecie może zaprosić więcej ludzi, nie wiem, może na święta, urodziny, sylwester. To proponuję wam ten przepis, tu się za dużo nie narobicie, a jest to przepyszny, mięciutki i soczysty karczek w kiszonej kapuście. Idziemy do kuchni. Na gibko pokorza wam co będziecie potrzebować, a jest to mięso, boczuś, kiszona kapusta oczywiście, pieczarki, cebula, czohol. Tutaj mam troszkę chili do podkręcenia smaku, tymianek, majeranek, ziele angielskie, gorczyca. Tu mam wędzoną paprykę, ale może być normalnie słodko, kolendra, oczywiście sól i pieprz. Przyjdzie do tego jeszcze troszkę koncentratu pomidorowego i opcjonalnie troszkę cukru. Szczegółowo lista składników jak zwykle wrzucą wam na dole w opisie pod filmem. Bierzemy się teraz za mięso. Mięso po opłukaniu trzeba wysuszyć papierowym ręcznikiem i kroimy w plastry około centymetra do 2. Tak przygotowane mięso musimy teraz troszeczkę rozklupać, ale wystarczy zrobić to tak jak na filmie, pięścią. Nie musicie robić tego tuczkiem, no bo przecież to nie będzie kotlet. Mięso przyprawiamy teraz solą i pieprzem. Jak będziecie robić to według tego przepisu, to wystarczy. Jak chcecie iść troszeczkę na łatwiznę, opcjonalnie możecie sobie wziąć i użyć jakiejś ulubionej przyprawy do grilla. Przyprawa wklepujemy troszeczkę w mięso. Ja użył teraz słodkiej wędzonej papryki, ostrej. Oczywiście możecie dodać też słodkiej, jako lubicie i jako macie w domu. Tak przygotowane mięso odstawiamy teraz na bok. Na dość mocno rozgrzaną patelnię wlewamy teraz olej. Oczywiście nie musi być tak gorąco, że się dymi. Układamy teraz nasze mięso. Mięsa nie ruszamy około 2-3 minuty. One powinno, jak nam lekko przewarło, powinno się samo odkleić. Jak nam się mięso podsmaży, przewracamy teraz na drugą stronę i smażymy z drugiej strony na złoty kolor. I tak przysmażone mięso przeciepujemy teraz do jakiegoś pojemnika, worka albo miski. Tutaj specjalnie w kadrze zostawiłem ta przysmażona patelnia. Wlewamy do tego troszeczkę wody. Czekamy aż się to fajnie wszystko rozpuści i wlewamy do naszej miski z wcześniej przygotowanym mięsem. Ten sos własny warto teraz już przyprawić lekko solą i pieprzem. Mięcho odstawiamy na bok i bierzemy się za czohol. Czohol tniemy teraz w takie małe talarki, potem na drobne, na takie maluśkie kąski. Tak przyrychtowany czosnek odkładamy teraz na bok i bierzemy się za cebula. Cebula wystarczy przekroić na pół i pokroić maksymalnie 5 mm piórka. Cebula też teraz lekko przyprawiamy solą, potem nie będziemy mieli możliwości w całości tego wszystkiego przyprawić. Także raz ona puści troszeczkę soku, a drugie będzie już troszeczkę przyprawione. Jak żeście oglądali ostatnio mój film z wycieczki kulinarnej w Rzymie, to wiecie skąd wzięła się ta chili. Jak żeście nie oglądali, to polecam, obejrzcie. Chili krojemy teraz na takie maluśkie kąski, nie za duże, bo ta chili ma naprawdę power i odstawiamy na bok. Bierzemy się teraz za kapucha. Kapucha kupię w worku w sklepie. Moja się nie zdążyła jeszcze ukisić, ale zanim ją obrobimy, zrobię sobie teraz drinka. Wasze zdrowie.
Kapusta musimy teraz pokroć, ale nie za drobno. Wystarczy tak jak na filmie i przekładamy do jakiegoś pojemnika. I do kapusty dodam teraz różnych ziół, które będą miały na pewno wpływ na smak tego mięsa, ale jak żeście mięso wcześniej przyprawili już jakąś przyprawą do grilla, to przyprawcie sobie kapusta według swojego gustu albo przepisu. Dodaję tutaj majeranek, tymianek, gorczyca. Dodajemy troszkę ziaren kolendry. Nie może też zabraknąć ziela angielskiego, no i liść laurowy. Do tego przychodzą wcześniej przygotowane gwiazdy, czyli czochol i chili. Dodajemy teraz troszkę koncentratu pomidorowego. Całość teraz musimy dokładnie wymieszać, tak intensywnie, aż puści ta kapusta zaś troszkę soku. Na koniec próbujemy oczywiście kapusta i przyprawimy solą i pieprzem. No i jak jest kapusta za kwaśno, warto opcjonalnie dodać troszeczkę cukru. Cała robota już mamy prawie zrobiono. Zostały nam grzyby. Oczywiście jak macie bardziej szlachetne, możecie użyć innych grzybów. Ja miał pieczarki. Forma teraz do pieczenia tego w piekarniku. Wykładam teraz boczkiem. Tego nie musicie robić, możecie pokroić ten boczek w kostka i wrzucić go do kapusty. No ale ja chciał, żeby się stworzyła taka bariera między tym mięsiwem a naczyniem żaroodpornym. Także zróbcie to według swojego gustu. Zróbcie to jak chcecie, bo na koniec i tak się wszystko wymiesza jak wirus w PKS-ie. Układamy teraz nasze wcześniej przygotowane półprodukty. Tutaj proponuję jedna strona naczynia położyć na jakimś podwyższeniu. O, ja tu mam taki kąsek ramki. Wtedy to nie będzie nam zjeżdżać na dół. Układamy teraz na przemian kapusta, mięso, cebula, pieczarki, aż do wyczerpania się produktów. Musicie to teraz tak na oko wszystko podzielić, żeby mniej więcej wszędzie było równo. No ale jak czegoś wam ostanie, to możecie wcisnąć potem między mięsa. Nikt się nie kapnie. Tak wygląda nasze danie przed pieczeniem. Po ułożeniu zalewamy teraz całość naszym wcześniej przygotowanym sosem z patelni. Te kąski boczku, co nam zwisają z boku, zawina lepiej do środka, bo będą się spoliły. Jakbym miał tego boczku troszeczkę więcej, bo już niestety nie mam, to ułożyłbym jeszcze troszkę na górę. Całość przykrywamy teraz pokrywką. Jak nie macie takiej pasującej pokrywki do waszej formy, albo w czym to będziecie robić, możecie to owinąć folią aluminiową. Do wcześniej rozgrzanego piekarnika na 170-180 stopni wciepujemy teraz nasze naczynie żaroodporne i pieczemy mniej więcej godzina na 1 kg mięsa. A tak wygląda nasze cacko po upieczeniu. Jak wam się podobał film, proszę was o palec w górę, subskrypcja, dzielcie się linkami z mojego kanału. Zobaczcie, zapraszam was teraz jeszcze na maluśko degustacja. Mięso jest tak mięciutkie, kruche, nie trzeba nawet używać noża. Rozpływa się w puszka. Piszcie w komentarzach, skąd oglądacie moje filmy, piszcie, co wy byście zrobili w tym przepisie inaczej. Na tym kanale wszyscy się uczą, nawet i ja.
Do następnego dania.